Cześć, witajcie dzisiaj ponownie. Dzisiaj mamy poniedziałek, 4 listopada, godzina 14:35. Z racji tego, że zima coraz bliżej, mam już magazyn LFP, mam podłączone pośrednio kwasiaki do instalacji fotowoltaicznej. Nadszedł czas na delikatną konfigurację ustawienia moich paneli i chciałem pokazać Wam, co będę aktualnie jeszcze modyfikował. A więc przejdźmy do konkretów, nie przedłużając tego materiału. Zróbmy na początek mały audyt mojej instalacji. Tak jak mówiłem, 4 listopada 14:36, poniedziałek 2024 roku. Moja instalacja aktualnie wygląda właśnie tak. Przejdźmy się, obejrzmy to. I kolejno, mamy tu dwa panele od strony wschodniej, które aktualnie już za dużo nie dają. Tu mamy kolejne 4 panele. Konfiguracja tych paneli jest następująca: 2 panele spięte szeregowo plus 2 plus 2 szeregowo, czyli mamy tu już 3 szeregi i jeszcze jeden szereg, który znajduje się nad końcem kajtka, jest spięty są spięte szeregowo i później te 4 szeregi są zrównoleglone i wpięte do regulatora MPPT Ever. Kolejno dalej sytuacja wygląda tak, że mam panele, które leżą na dachu stodoły. Te panele wpięte są do falownika ISAN pod falownik numer 2. Kolejne panele, które znajdują się tu, 4 sztuki te bliżej nas od frontu. Są to panele spięte szeregowo, wpięte pod nowy układ regulatora ładującego zespół akumulatorów kwasowych. Ten temat mamy tu już załatwiony. I tu mamy jeszcze jedną taflę paneli nad końcem Ramba. Wszystkie te panele, 6 sztuk, każdy 500 watopik, spięte szeregowo pod falownik numer 3. Tu również są 500. Tylko na dachu stodoły i te panele to są 450. Kolejna sprawa jest za stodołą. Jak już pamiętacie z moich realizacji, przejdźmy sobie za stodołę. Tu jest wiatka fotowoltaiczna, taka moja ala drewutnia na drewno. Swoją drogą już wylądowała tu skrzynia, trochę towaru jest już w niej naładowane. To jest mój magazyn energii cieplnej. I te panele, tu są panele po 410 watopik, wszystkie szeregowo połączone, wpięte do falownika numer 1. Dobrze, tu mamy temat załatwiony. Tak wygląda moja instalacja aktualnie i dzisiaj będzie dokonana mała modyfikacja i już Wam mówię, na czym będzie polegała modyfikacja, ale może korzystając jeszcze z okazji, że tak śmigamy po terenie, sprawdźmy, jak wygląda stan licznika, żebym miał to też uwiecznione na wideo. Tu mamy stan licznika, 53 929 kWh. Jak widzicie, możecie zaobserwować, licznik delikatnie się kręci ze względów takich, że jesteśmy dopięci tą siecią do falowników, ponieważ jeszcze jestem w trakcie testowania magazynu LFP, a druga sprawa jest taka, że zabezpiecza mnie to przed jakąś utratą prądu bądź rozładowaniem magazynu LFP, więc przepalam około 3 kWh codziennie na to, że sieć jest spięta do falowników, ponieważ one pobierają jakąś drobną porcję energii z sieci na synchronizację, żeby szybciutko przełączyć się. Ok, a więc teraz kolejno.
Cała modyfikacja, którą chcę dokonać, będzie polegała na zmianie konfiguracji tych paneli fotowoltaicznych. Mianowicie, z racji iż panele, które znajdują się tu, może ja je jeszcze raz dokładniej pokażę, od strony wschodniej, które aktualnie już za dużo nam tutaj nie dają, ponieważ słońce jest powyżej budynku, który jest obok mojej działki, budynku sąsiada, i niestety słoneczko jest niżej, zakrywa już ten budynek to słońce. One mają małą efektywność działania. Postanowiłem skonfigurować ustawienie tych paneli i plan jest taki, że te panele zostaną przesunięte troszeczkę do przodu w celu albo dołożenia tych paneli, które są tu, nad nimi w tym samym kącie, albo dokonam takiej zmiany, że pokazując Wam to od tej strony, tak jak mówię, odsunę te panele tu do przodu, pozostawiając ich kąt, i natomiast te panele, które są tu, dam pod bardzo podobnym kątem, pod jakim są panele na wiatce od Kajtka. Także tu powstanie, powiedzmy, że takie przejście większe, które aktualnie jest bardzo małe. I to będzie cała konfiguracja. Różnica jest tylko w tych panelach taka, że to są 500 Wp panele i one są ciut niższe na tym wymiarze, ponieważ są nowszej generacji. Nie wiem jak z szerokością, bo nie pamiętam. Natomiast będzie ta różnica dość widoczna. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to bardzo dużo czasu. Co jeszcze istotne, panele te wylądują wyżej nad trawę, ponieważ mam tu cień z pewnych drzew, które się tu znajdują. Drzew na razie nie chcę w żaden sposób ścinać i po prostu podniosę je do góry. No, także widzicie słońce o tej godzinie, raz jeszcze sprawdźmy, 14:43. Już go nie widać praktycznie. Może przesuniemy się delikatnie. Ono jest gdzieś w tamtym miejscu o tej porze 4 listopada. Także coraz mniej tego słońca już tu mamy i coraz mniej jesteśmy w stanie energii wyciągnąć. Dlatego staram się jak najlepiej ustawić panele do tego, żeby jak najszybciej pozyskać energię, dzięki temu, że zakupiłem właśnie magazyn LFP. Czy mi się to uda? To się okaże w następnym materiale. Także to jest plan na właśnie kolejną modyfikację. I dodatkowo, co jest istotne, zostaną zmienione w tych panelach, zostanie zmieniony w tych panelach rodzaj połączeń, ponieważ część z tych paneli wyląduje pod regulator od ładowania akumulatorów kwasowych, czyli ten nowy układ, który stworzyłem. Ja Wam tutaj może pokażę, jak on w ogóle dzisiaj wygląda i jakie mamy stany aktualnie baterii. Czyli część paneli trafi pod ten regulator. Taki jest jego stan. O tej porze ładuję z mocą albo z prądem 1 A. Przekładając na moc mamy 74 W. Napięcie na kwasie 74,5. Ono już jest dosyć niskie, ponieważ kwas codziennie jest rozładowywany. Dzięki temu, że regulator ten ma programowalne wyjście DC Load. O odpowiedniej godzinie załącza się wspomaganie z właśnie tych kwasiaków i one przez drugi regulator doładowywują, powiedzmy, że LFP. A stan LFP na dzisiejszy dzień taki, jeszcze jest ładowany z prądem 12 A. Nie wiem, czy dobije do 100%, to się okaże. I jeszcze zobaczcie, na tym drugim regulatorze już z kwasiaków przepompowane zostało prawie 3 kWh energii. Ok. Także myślę, że w tym materiale od razu pokażę Wam, jak będzie wyglądała właśnie przeróbka. Witam. 12:59, 5 listopada 2024 roku. Niestety z przyczyn
technicznych. Wczorajsza modernizacja fotowoltaiki nie została wczoraj ukończona. Dzisiaj jesteśmy w trakcie realizacji. Tak wygląda ogólny zarys konstrukcji. Konstrukcja drewniana, przerobiona częściowo ze starej. Tu jeszcze wschodnia instalacja dwupanelowa funkcjonuje trochę, chociaż już nie daje energii o tej godzinie. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Sprawdźmy, czy jest w miarę równo. W miarę jest w porządku. Zamontowane będą tu, tak jak przedtem, 4 panele po 450 watopik i te 2 panele, które są na wschodniej ścianie, polecą do góry i zrobią taki daszek. Tak to wygląda o godzinie 13. No i minęło troszkę czasu. Godzina w tym momencie 14:22. Nadal 5 listopada. Tak wygląda konstrukcja. Została już skończona. Podpóreczki zrobione. Wszystko z materiału, który tak naprawdę był tu na miejscu z recyklingu. Wygląda dość porządnie. Może nie super estetycznie, ale porządnie. Teraz będziemy zakładać panele. Godzina, jak widać, już jest dosyć późnawa. Panele, szczególnie te, w ogóle nie są naświetlone. Najlepiej łapią w tym momencie panele na dachu. Wejdziemy jeszcze na chwilę. Sprawdzimy, jak wygląda status naładowania magazynu. %. Jeszcze odbywa się ładowanie. Prąd 28 amperów. Sprawdźmy jeszcze regulator od kwasu. Tu również 3,5 ampera. 270 watów. I tak sobie kwasiak się ładuje. 76,7 voltów. Tak? Dobrze mówię? Voltów? Chyba dobrze. Słońce już prawie go nie widać. Za drzewami schowane. Auto naładowane do 90%. Ostatni rzut oka, jak to teraz wygląda. I zakładamy panele. Jak widzicie, jak mogliście zaobserwować na filmie, konstrukcja zrobiona, jeszcze nie skończona, pozostało wszystko skręcić, ale zarys ogólny już jest widzialny. Godzina jest 15:37, 5 listopad 2024 roku. Tak wygląda. Zróbmy audyt. Obejrzyjcie. 2 stopnie, albo raczej konstrukcja dwukątowa. Jeszcze panele nie zgrywają się idealnie. Muszę to poprawić. Zobaczcie, jaki profesjonalny sposób opierania paneli. Panele górne oparte są na wkrętach do drewna. I tak to funkcjonuje. Funkcjonowało sezon 1 i teraz będzie po raz drugi funkcjonowało, tylko w innej formie.
Delikatnie zmieniły mi się kąty, ponieważ konstrukcja pod panelami drewniana została obrócona o 180 stopni, tak by pomiędzy ziemią a panelem dolnym zachować większy dystans, co możecie zaobserwować. Tutaj jest teraz duży prześwit. Oczywiście, jak będę miał chęci, to mogę jeszcze te panele do góry wysunąć, no i niwelując przy tym tą szczelinę, która znajduje się pomiędzy górnymi a dolnymi panelami. Tu możemy zobaczyć, jak ta mała wiatka wygląda od wewnątrz. No i oczywiście przewody pozostają do podłączenia. Jeszcze dzisiaj zrealizuję podłączenie elektryczne tych paneli, co również nakręcę i zobaczycie w tym odcinku, ale to już w późniejszym czasie. Witajcie ponownie. Dzisiaj mamy, już sprawdzam, sobotę 9 listopada 2024 roku. W tym tygodniu wraz z moją żoną przerabialiśmy jedną z naszych prowizorycznie wykonanych instalacji. Jak zresztą wszystkie są prowizorycznie wykonane instalacji fotowoltaiczne. I chciałem dzisiaj pokazać, jak to wygląda, jak zmodyfikowaliśmy. A więc przejdźmy do konkretów. Jak widzicie, 16:13, 9 listopad 2024 roku. Jest. Jak widzicie, instalacja po modyfikacji wygląda następująco. Panele, które znajdowały się na stronie wschodniej, wylądowały tu u góry. Te panele, które były oparte o ścianę na konstrukcji drewnianej, zostały przesunięte bliżej nas do przodu, podniesione do góry od ziemi. Tak jak mówiłem, tu mamy jeszcze starą konstrukcję. Na razie jej nie rozbieram. Tak jest odsunięte. Dzięki temu, że panele zostały odsunięte, powstała tu przestrzeń, w której można coś postawić, żeby na przykład bardzo ostro deszcz na to nie padał, choćby nawet taką drabinę, rower, jakieś łopaty, grabie, inne takie tematy związane z utrzymaniem zieleni. No i co? Jak Wam się to podoba? Konstrukcja wykonana z towaru, który miałem tu u siebie na miejscu, czyli stare kantówki drewniane jeszcze z budowy tej stodoły, którą budował mój tata wraz z jego ojcem. Tak to, moi mili, wygląda. Piszcie w komentarzu, czy Wam się podoba. Pokażę Wam sposób mocowania paneli. Oczywiście konstrukcja jest już podłączona. Za chwilę Wam jeszcze powiem, jak ją podłączyłem. Chociaż to pewnie było mówione w filmie wcześniej, ale tu widzicie wykonanie mocowania paneli na drewnianych takich dociskach przykręconych wkrętami. Panele opierają się na takim klocku drewnianym, który również jest przykręcony do konstrukcji. To jest na dole. Wypoziomowanie całkiem przyzwoite. Tam delikatny uskok powstał, ale myślę, że ujdzie w tłumie. Tu z kolei panele oparte na takich metalowych wkrętach czarnych do drewna i później następnie przykręcone oczywiście również wkrętem przez taką deseczkę ze sklejki. Tam mamy kołeczek w środku pomiędzy tymi dwoma panelami, bądź kantówkę, jakkolwiek to zwał. Za chwilę jeszcze podejdziemy do połączenia. Te górne panele przymocowane delikatnie inaczej.
Nie wiem, czy to będzie widać. Ja może spróbuję włączyć jakieś światełko. O, jak widzicie, może jeszcze inne. Tu mamy przymocowane za pomocą takiego metalowego kątowniczka i wkręcony wkręt Farmer w konstrukcję panelu fotowoltaicznego. Tu przez ścianę wystają przewody podłączeniowe do paneli i podłączenie zrealizowane jest następująco. A jeszcze widzicie tu konstrukcja podparta tymi kołkami i również te kantówki przykręcone są tu do ściany, też kątownikami. Myślę, że dość solidna konstrukcja, raczej spokojnie wytrzyma. Jedyny mankament jaki powstał, chociaż mogę go zmodyfikować, ale na razie tego nie robię. Tu za duża jopa powstała i prawdopodobnie tu będzie się śnieg zsuwał i tutaj będzie padał, czy tam deszcz. Ale drewno będzie lepiej zakonserwowane dzięki temu. A teraz podłączenie. Podłączenie jest następujące. Górne panele połączone zostały ze sobą szeregowo i taki szereg jest wpięty do mojego kontrolera MPPT AppEver. Natomiast dolne panele 4, dolne panele 450, u góry są 500, na dole są 450. One też zostały połączone szeregowo i taki szereg wpiąłem do nowo nabytego kontrolera, który widzieliście w poprzednich filmach. I właśnie do tego kontrolera mam podłączone 4 te panele w jednym szeregu i 4 panele z tamtego daszku 500. I takie 2 szeregi wprowadzone mam właśnie do tego nowo nabytego kontrolera, który ładuje akumulatory kwasowo-ołowiowe. Podejdźmy teraz jeszcze na koniec. Zobaczymy, co robię w warsztacie. O, jak widzicie, mam tu podłączony agregat. A dlaczego? Chciałem go dzisiaj odpalić i nic. Nie chciał zagadać, bidny. A dawno nie był uruchamiany. Około 3 miesięcy, może 2, już nie pamiętam dokładnie. Myślę, że nagrałem z tego jakiś krótki filmik. No, także wniosek jest jeden. Co jakiś czas trzeba taki agregat wziąć i naładować mu akumulator i odpalić go, chociaż na te 10 minut, żeby on popyrkotał. Ponieważ, jak widzicie, później dochodzi do takich sytuacji. Ja chciałem go dzisiaj odpalić, oczywiście profilaktycznie, ponieważ off-grid na razie jest odłączony i ciśniemy na sieci. I niestety nie udało mi się go odpalić, bo akumulator zestrajkował, zabrakło prądu. No i teraz jest ładowany takim małym prostowniczkiem, czy tam kontrolerem ładowania. No, a jeżeli chodzi o magazyn, dzisiaj coś tam się doładowało. Mamy na LFP 23%. Tu się nic nie zmieniło na razie, poza tym, że wyczyszczone zostały falowniki, bo były bardzo brudne, bardzo zakurzone. Nie czyściłem kratek filtracyjnych. Tu jak na razie również nic się nie zmieniło, chyba że nie wiem, czy to widzieliście, ale zamieniłem tu wyłącznik nadprądowy na większy, na 40, ponieważ mocno ostatnio siorbnąłem kwasy. Chciałem je trochę rozładować bardziej. No i mi się udało. A tak poza tym to co? Kwas rozładowany na razie. Myślę, że jutro słońce wyjdzie, trochę się podładuje. Stan liczników, jak widzicie, może podświetlimy, będzie lepiej widać. Tutaj kwas oddał nam do LFP 38,5 kWh według tego licznika, a tu do kwasu ze słońca weszło 24 kWh. No, a jeszcze na koniec pokażę Wam, co aktualnie robię. O tej godzinie w sumie to już nie powinienem pracować, ale jeszcze trochę popracuję. Jak widzicie,
frezowanko idzie, frezuje takie cuda. To jest pierwsza strona, jeszcze nieskończone. Później przekładam to na tą stronę, na płycie odwracam i będzie frezowane już na gotowo. A tu kolejna. Fajny biurek, ładny kolorek. Sobie skubię powolutku moja do it yourself frezarka. No i tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy. I jeszcze poszukałem dzisiaj, poszperałem trochę w moich gadżetach i pokażę wam, co fajnego znalazłem. Poza tym, że znalazłem jeszcze takie wyłączniki nadprądowe DC, to również kiedyś zamówiłem takie cacko i muszę wam pokazać, cóż to jest. I będziemy to sprawdzać, co to jest. Wow, nie chcę wyjść. Moment, odłożę kamerkę. O. I takie cacko zamówiłem. Jest to przekaźnik półprzewodnikowy na napięcie stałe. Tu mamy napięcie przełączania, a tu mamy napięcie przełączane od 5 do 200 VDC. Ten pierun niby ma mieć 100 A. Oczywiście musi mieć zapewne jakieś chłodzenie do tych 100 A, bo tak mizernie na te 100 A wygląda. Ale tak myślę, gdzie go zastosować. I liczę na to, że może wy mi coś podpowiecie w komentarzu. A z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dzięki, że mnie oglądacie. I jak zwykle zapraszam do subskrypcji. Do lajkowania moich wideo i do subskrypcji kanału tutaj poniżej, ponieważ to mi dużo daje, a tobie nic nie zabiera. Pozdrawiam.